I tam dalej, słuchajcie, można wjechać. Ale echo. Coś widać z tyłu? Patrz jakie echo. Długi hangar. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Za nami trochę chłodna noc. Kropiło, padało. Mam nadzieję, że to w ciągu dnia się zmieni. Chmury dosyć szybko się przemieszczają i mam nadzieję, że słońce jednak do nas zawita. Teraz parzymy wodę na małą kawusię i będziemy rozkoszować się początkiem dnia. Zostańcie z nami, bo zapowiada się ciekawie. Będziemy jechać do Zagrzebia, a raczej w jego okolice. Tymczasem po kawusi będziemy zmierzać do opustoszałej bazy wojskowej w Żelijawie, gdzie będzie można zobaczyć samolot Douglas C-47 i hangary lotnicze. Jakie pozostałości tam są? Tego nie wiem. Wszystko przed nami. Zapraszam na nowy odcinek. Samolot Douglas C-47 Dakota. Jest to już w zasadzie relikt z czasów, kiedy Żelijawa była jedną z największych baz wojskowych samolotowych w Europie. Baza ta zlokalizowana jest na granicy Bośni i Chorwacji od lat 60. Funkcjonowała do lat 90., kiedy to konflikty w byłej Jugosławii zniszczyły tę bazę ponad 50 tonami materiałów wybuchowych. Kabina jest dosyć mała. Ja prawdopodobnie ledwie bym się tu mieścił. Jak widać, moja głowa wystaje poza obrys samolotu. Ale po raz kolejny mogę powiedzieć, że cieszę się, że tu jestem. Pierwszy raz jak zobaczyłem ten samolot w Chorwacji w internecie, stwierdziłem, że musimy tu przyjechać. I w zasadzie trzeba się pośpieszyć, bo samolot powoli niszczeje, ale cieszę się, że ten relikt przeszłości jeszcze udało mi się dotknąć. Dakota była wersją wojskową samolotu pasażerskiego DC-3. Spełniał on rolę transportową. Co tu jest? Co tu jest? Też do głaskania w kolejce się ustawił. Po jakie w kolejce się ustawiają, tak? Czyli nie taka jednak opuszczona baza, jak myśleliśmy, nie? No nie opuszczona. Przyjeżdżają ludzie. Tutaj czekamy, aż dwóch panów stąd zniknie, że tak powiem brzydko, razem z pieskami miłymi. No, bo chciałbym nakręcić ujęcia z FPV-ki, a jednak lubię, jak obraz jest czysty i nie ma nikogo. Ja też będę musiał się gdzieś usunąć.
z wizji drona. No, jak to mówię, praca na planie to głównie czekanie. To w tych górach została wykuta baza wojskowa dla 60 samolotów MiG-21 między Bośnią a Chorwacją. Mieści się 5 pasów, które zaraz zobaczycie z drona, a my przejedziemy się jednym z nich. Być może również wjedziemy do jednego z hangarów, które mają 3,5 km długości. Kiedyś były najnowocześniej wyposażone w najlepszy sprzęt wojskowy. Dziś niestety już to nie istnieje. Pozostałości jakie są to tylko mury, a w zasadzie tunele. Cóż, wsiadajmy i zobaczmy, jak wygląda pas startowy od góry. Przyznam, że jest niezły chłodzik w tym hangarze. Czas odpalić światła i chociaż kawałek poeksplorować tego miejsca. Chciałem powiedzieć, że z Marcinem Stolarzem, jak eksplorowaliśmy Rizę, to Marcin mierzył, że zbrojenia były na 2 cm. Te zbrojenia, no patrzcie, są mega ogromne. Co to w ogóle jest? Ktoś to, jak to w ogóle... Jak to ktoś wygiął? I co, Łukasz? Nic nie powiesz? Nie lubisz takich miejsc, nie? Nie to, że nie lubię, ale... Patrz, te hangary są ogromne. Tu jest ogromny hangar, musicie uwierzyć mi na słowo. I tam... Czekaj, ja mam latarkę. Ha! Poczekaj. Ta latarka za wiele nie da. Ale wszystko, zauważ, że to jest zaparowane. No, teraz jak dotykałem samochodu, to wszystko jest zaparowane. No dobra, nie lubisz takich miejsc, bo nie wiem, czego się można po nich spodziewać. Okej. Jest ciemno, kręto, dziwne rzeczy leżą na podłodze. Dobra, no słuchaj, dalej nie będziemy wjeżdżali. No nie, bo to już jest Nie ma zawalone sensu. drogi nawet. Ale tak, są zawalone drogi, ale no naprawdę robi przeogromne to wrażenie. Trzeba tu zawrócić i spadać. Cofnij, cofnij. Dobra, starczy. I teraz wybijaj.
Tej dziury to nie zauważyłem. No to dlatego właśnie mówię, że na nią trzeba uważać, bo tu takie są w podłożu dziury, nie? No, ale zobacz, jakie tutaj są, kurczę, to jest ogromne. Ja, to jest naprawdę niesamowite miejsce. Ten cały hangar, to się da tam skręcić czy nie? Cały ciężko, ta latarka nie łapie. Słuchaj, masakra, co? Tak. Masakra, co? Już samo to echo jest przerażające. No, to co wcześniej mówiłem, to masakra, naprawdę. Ale to jest tak ogromne. Zobacz, tu są jeszcze jakieś pozostałości. Patrz, do przekręcania czegoś, jakieś stare rury. No, samoloty tu mogły... Popatrz, 61 samolotów. Niesamowite. Tak naprawdę byliśmy tylko może 150 metrów dalej? 200 to w ogóle maks. Nie, 200 nawet nie przejechaliśmy. A wyobraźcie sobie, że te tunele sięgają 3,5 kilometra. Tym samochodem nie ma szans tego eksplorować, ponieważ są dosyć głębokie dziury w ziemi. Zresztą my też mamy inny cel podróży niż dojechanie do końca tego tunelu. Także jedziemy już na inne miejsca. Powiem wam, że jeżeli ktoś jest fanem urbexu, no to powinien tutaj przyjechać i poeksplorować. Jak myślicie, co jest za mną? Ten pomnik upamiętnia ludzi poległych w walce z Ustaszami w latach 1941-1942. To miejsce za mną to pomnik powstania ludu Banowiny i Kordunu, stworzony w 1981 roku. Nie chciałbym pomylić faktów, więc możecie sobie odszukać szczegóły w internecie, ale rodowici Serbowie byli wysiedlani z tego miejsca na inny teren i zastępowani Chorwatami. I proszę bardzo, jest napisane: latem 1941 roku etniczni Serbowie żyjący w nowo utworzonym niezależnym państwie Chorwacji byli deportowani do Serbii i zastępowani ludnością przyjazną Ustaszom. Ja w ogóle myślałem, że ta blacha to okna, a to jednak blacha. Zresztą założeniem było projektanta, aby ten cały obiekt odbijał światło. Na dole podobno była gdzieś restauracja bądź jadalnia, ale to już do zweryfikowania. Co, Łukasz? Rozpoczynamy urbex?
No już rozpoczęliśmy dzisiaj. Ach, tak, faktycznie. Powiem Ci, że w bazie lepiej się czułem niż chyba tutaj. A ja z kolei w bazie miałem jakiś niepokój. Jest dobrze, idę na dół. Powiem Ci, że jest adrenalinka. No niestety, to nie jest, że dron nie dał rady, tylko po prostu no już mury są takie, że Zasięg. brak zasięgu. No ale fajnie, w klęku normalnie położyłem go, bo już widziałem, że mi obraz pikseluje, także go położyłem. Wyżej nie latam. Nie ma sensu, ale ciekawe miejsce. No właśnie, ty mówisz, że tu jest szyb, a ja się zdziwiłem, bo ja nie wiedziałem, że tu jest szyb. Ja w ogóle nie wiem, czy tutaj ludzie mogli spacerować, ale tu jest dosyć głęboko, nie będę się wychylać, ale naprawdę jest sporo w dół. A jesteśmy tak jakby na parterze tego całego budynku, no nie? Więc to jeszcze jakiś, nie wiem, może techniczny zjazd był w dół. Ciekawe, ciekawe. To u góry wygląda pięknie. Ludzie musieli tu chyba spacerować. I dlatego była ta restauracja. Ciekawe, interesujące. Wygląda, że to koniec naszej przygody. Po pomniku mieliśmy do najbliższego zamku obok Zagrzebia około 2 godziny drogi i stwierdziliśmy, że nie warto nadkładać tych 2 godzin, tylko jechać do domu, bo no, nie czas nagli, ale tak po prostu technicznie było nam najlepiej zrobić, żebyśmy dojechali o jakiejś rozsądnej porze. Myślę, że można jakoś krótko podsumować ten wyjazd i wydaje mi się, że można zaliczyć go do udanych. Nie mieliśmy żadnych praktycznie problemów z pogodą. Ja nie miałem żadnych problemów fizyczno-psychicznych, że tak powiem, bo zdarzało się na wyjeździe na przykład we Włoszech, że no, gdzieś jakoś moje myśli były bardziej związane z Wrocławiem, z domem, a tutaj jakoś ta wolna głowa pozwoliła po prostu podziałać tak, jak w zasadzie powinienem. Mówię tu o sobie, nie o Łukaszu. Łukasz wczoraj miał kryzys. Łukasz wczoraj miał kryzys fizyczny, tak, ale na szczęście wszystko już jest ok i za to łapka w górę. Bardzo się cieszę, że spędziliśmy w zasadzie tyle czasu podróżując i z takim niewielkim obciążeniem psychicznym, ponieważ nie mieliśmy wielkiego ciśnienia na robienie zamków, bo Chorwacja nie obfituje w zamki. Pojechaliśmy na Pag, ale Pag nie był naszą pierwszą miejscowością docelową. Pierwszą miejscowością docelową była wyspa Krk-Karka obok Rijeki, ale tam no niestety jest lotnisko i był zakaz lotów. Nie chciałem na samym początku robić sobie problemów. Także Pag, księżycowa wyspa, jak dla mnie wspaniała. Mam z niej wspaniałe wspomnienia już z poprzednich moich razów i tym razem z niej też wyniosę wspaniałe wspomnienia. Całe wybrzeże Chorwacji po raz kolejny
no, dało po sobie poznać, że jest niesamowite, że warto tam przyjechać, szczególnie w tej porze, w której my jesteśmy. Nie widać tłumów ludzi kąpiących się przy plaży. Te plaże poukładane są jeszcze z kamienia, tak jak je woda układa. Warto na to zwrócić właśnie uwagę, a nie tylko to, że można tam przyjechać, kiedy jest ciepło i się wypluskać. Ja wiem, że są wakacje i jest to czas korzystania z dobrodziejstw tego czasu. Dzieci też potrzebują się wykąpać, dorośli też, ale to są właśnie takie inne momenty, w których widać takie standardowe piękno tego kraju. Mógłbym uznać, że minus stał się plusem, czyli brak mojego paszportu, który nie pozwolił nam jechać do Dubrownika, gdzie jeszcze na pewno wrócimy. Skierował nas w góry. Stwierdziłem, dobra, zróbmy góry. I pojechaliśmy w te góry i te góry pokazały nam tak naprawdę drugie oblicze Chorwacji. Jeziora są naprawdę niesamowite, czerwone, niebieskie, zielone. No, wspaniała historia i warto tam zajrzeć nawet podczas swoich letnich wakacji. Myślę, że będą tam tłumy, no ale to już pora zwiedzania zależy tylko od Was. Jedna rzecz, która utkwiła w mojej pamięci, to, że większość domów w górach po drodze do bazy lotniczej była opuszczona. Im bliżej bazy lotniczej te domy stawały się opuszczone. Nie kręciliśmy tego, tylko łapaliśmy, że tak powiem, te zdjęcia do swoich głów. I wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że jak to się stało, co się stało, ale bywało tak, że całe wioski były opuszczone. Całe wioski. Wioski widmo. Tak, Przy głównej trasie wioska widmo. No właśnie. I tak to bywa. Prawdopodobnie jest to związane z wojną, która była w tamtych rejonach, z wysiedleniami i tak dalej. Cieszę się, że udało mi się odwiedzić też ten pomnik serbskich wysiedleńców, ponieważ widziałem go już wcześniej na filmach urbexowych, a teraz, kiedy wracaliśmy już na Zagrzeb, no to miałem oznaczonego go na mapie jako gwiazdka, czyli miejsce, które trzeba odwiedzić, no i tam po prostu jesteśmy. Są to takie miejsca, które nie zwiedza się na co dzień. No nie zazwyczaj odwiedza się takie miejsca. O, tak. Jeszcze mamy kilkaset kilometrów do domu. Mam nadzieję, że dotrzemy cali i zdrowi. Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Cieszę się, że obejrzeliście ten odcinek. Mam nadzieję, że obejrzeliście również poprzednie odcinki, że one Wam również się spodobały i przeżyliście z nami tę przygodę przed monitorami. Wydaje mi się, że chociaż te widoki trochę Wam wniosą czegoś. Może chwilę radości. No nie wiem, sami napiszcie, czy Wam się podobało, czy nie. Przed nami prawdopodobnie kolejne, nowe, ciekawe wyzwania, wycieczki, wyprawy. Co będzie dalej, zobaczymy. Wydaje mi się, że szykuje się wiele nowości, także zostańcie z nami, dajcie suba, łapkę w górę i to na tyle z żebrów. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.